Polska kupuje 32 myśliwce piątej generacji F-35. Są to samoloty, które wprowadzą do naszych sił zbrojnych zupełnie nową jakość. Jest to jakość, za którą trzeba będzie słono zapłacić. Słono, czyli około 4,6 miliarda dolarów, co według aktualnego kursu oznacza niemal 18 miliardów złotych. Polski pakiet oprócz samych myśliwców zawiera też 8 symulatorów misji, czy też symulatorów zapewniających możliwość pełnego treningu, niewiele różniącego się od lotu prawdziwym samolotem. Co jest istotne, symulator tego typu może służyć do szkolenia jednocześnie 4 pilotów, ale umożliwia też połączenie pilotów lecących w cudzysłowie tym symulatorem z pilotami, którzy realnie znajdują się w powietrzu i wtedy takie wirtualne samoloty mogą ćwiczyć razem z kolegami, którzy znajdują się w kabinach F-35. Do tego pakietu całościowego dodać należy również wsparcie eksploatacji, wszystkie niezbędne systemy potrzebne do obsługi samolotów na ziemi oraz części zapasowe, w tym jeden zapasowy silnik. Jeśli chodzi o terminy dostaw, to pierwsze 6 z samolotów, które kupujemy, mają zostać dostarczone w 2024, może w 2025 roku, niestety nie do Polski. Te samoloty trafią do jednej z amerykańskich baz lotnictwa, w których szkolone są po prostu załogi i personel, który obsługuje i pilotuje te samoloty. F-35, które trafią do Polski, to będą maszyny dostarczane od 2025 roku. Całość tego naszego zamówienia, czyli 32 maszyny, powinny zostać dostarczone do 2030 roku w tempie od 4 do 6 samolotów rocznie. Polskie F-35 należą do wersji F-35A Block 4, czyli są to samoloty przeznaczone dla sił powietrznych w najnowszej wersji dostępnej obecnie i uznawanej przez amerykańskie siły powietrzne za tak zwany dojrzały wariant, czyli pozbawiony tych wszystkich wad okresu dziecięcego, które nękały wcześniejsze warianty tego myśliwca. F-35 jest nie tylko samolotem myśliwskim czy wielozadaniowym, ale jest również doskonałym źródłem zbierania informacji. Pełni rolę tak naprawdę maszyny wywiadowczej podczas swoich działań, kiedy na przykład został wysłany w celu zniszczenia jakiegoś istotnego celu i jednocześnie zbiera informacje o systemach obrony przeciwnika, o poruszających się jednostkach. Tak naprawdę całe jego otoczenie jest stale skanowane. To daje ogromne ilości informacji, które należy przesłać i przetworzyć. Dlatego F-35 posiada różnego typu systemy łączności. Te systemy łączności pozwalają przesyłać obraz, pozwalają przesyłać dane z radaru w czasie rzeczywistym, co powoduje, że maszyna jest bardzo istotna nie tylko dla realizowanej przez siebie misji, ale dla całej świadomości sytuacyjnej w danym obszarze, w którym ona operuje. Jeśli chodzi o F-35, co warto by było zaznaczyć? Co powoduje, że on należy do tej piątej generacji? Przede wszystkim tak zwana technologia stealth, czyli technologia trudnej wykrywalności. Czasami mówi się niewidzialny samolot, ale to nie jest prawda, nie istnieją niewidzialne samoloty. Natomiast ta technologia poprzez mnóstwo bardzo skomplikowanych, i kosztownych niestety rozwiązań powoduje, że samolot trudniej jest wykryć. Trudniej jest go wykryć radarem, ale też w podczerwieni czy z użyciem innych rodzajów sensorów, które są stosowane w siłach zbrojnych. Co jeszcze? Obecnie, jak wiemy, informacja to potęga. Informacja bardzo często decyduje o tym, jak kończy się starcie. Również informacja o tym,
z czym mamy do czynienia, co nam zagraża i jak możemy zareagować, bo im więcej mamy czasu na tą reakcję, im wcześniej uzyskamy te informacje i będą one pełniejsze, tym większe mamy szanse. Dlatego właśnie w samolotach F-35 zastosowano wiele rozwiązań, które znacznie zwiększają tą świadomość sytuacyjną. No, sam pilot tak naprawdę uzyskuje te informacje nie z wielu wskaźników w kabinie, tylko z dużych, wielofunkcyjnych ekranów, na których może sobie wybrać te najważniejsze informacje. Posiada również hełm, na którego w szybie wyświetlane są te najważniejsze informacje dotyczące na przykład parametrów lotu czy celów, które znajdują się w polu widzenia. Wokół całego samolotu, co jest zupełnie nowym rozwiązaniem, rozmieszczono kamery działające w podczerwieni, czyli pilot zawsze widzi to, co go otacza. Również w pewnym sensie, patrząc przez ścianę czy przez podłogę swojego samolotu, zawsze może zobaczyć taki obraz tak naprawdę w 360 stopniach. Ten sam system, który widzi w podczerwieni, ostrzega również o odpaleniu pocisku, no bo jak łatwo się domyślić, rakieta lecąca z włączonym silnikiem generuje mnóstwo ciepła, staje się takim łatwo wykrywalnym dla systemów pokładowych punktem, no, który oczywiście jest ostrzeżeniem, że dzieje się coś złego. F-35 wyposażony jest również w radar tak zwany AESA, czyli z aktywnym skanowaniem typu APG-81. Jest to radar, który ma dość dużą moc, duże możliwości wykrywania celów z odległości, a to zastosowanie technologii AESA powoduje, że antena radaru nie obraca się w stronę celu, który pilot na przykład chce dokładniej zobaczyć, ale pojedynczy sygnał, pojedyncza wiązka jest tam kierowana i można powiedzieć, że cała antena radaru składa się z takich pojedynczych, malutkich, samodzielnie działających modułów nadawczo-odbiorczych. W związku z tym radar może wykonywać bardzo wiele działań jednocześnie. Można te pojedyncze sygnały połączyć w jeden silniejszy albo wykorzystać je do tego, żeby lepiej rozpoznać sytuację na ziemi, w powietrzu. Co prawda F-35 może zabrać do 8 ton uzbrojenia, ale kiedy jest ono podwieszone pod skrzydłami, maszyna traci znacznie na tych swoich zdolnościach stealth, czyli tej trudnowykrywalności. Żeby samolot był najtrudniejszy do wykrycia dla przeciwnika, może przenosić uzbrojenie jedynie w komorach wewnętrznych. Może to być do 6 pocisków rakietowych powietrze-powietrze, albo też kombinacja uzbrojenia do niszczenia celów naziemnych i 2 pocisków przeznaczonych do samoobrony. Jeśli chodzi o pociski powietrze-powietrze, no to amerykańskim i polskim standardem są tutaj pociski Sidewinder i AMRAAM. Pierwsze są przeznaczone do walki na krótki dystans, są to rakiety naprowadzone na podczerwień, natomiast pociski AMRAAM, uznawane w zasadzie teraz za podstawowe uzbrojenie, są to pociski średniego zasięgu naprowadzane radarowo. Polska dysponuje obecnie rakietami wersji C, które są dość nowoczesne, przeznaczone do F-16, natomiast wprowadzając do służby F-35 będziemy mogli również korzystać z nowszych pocisków wersji D. Jeśli chodzi o uzbrojenie do celów naziemnych, no to tutaj mamy dość duży wybór. Są to wszelkie bomby naprowadzane laserowo, czy naprowadzane systemem GPS różnej masy. Są to również tak zwane bomby małogabarytowe, na przykład amerykańskie bomby Stormbreaker. Są to pociski JSOW w najnowszej wersji C1, a w przyszłości będą to również nowe systemy uzbrojenia opracowywane specjalnie z myślą o F-35, na przykład pociski ARGM-ER, czyli Extended Range. Jeśli chodzi o asortyment uzbrojenia dostępnego i produkowanego przez innych dostawców, na przykład europejskich, to F-35 może korzystać z pocisków na przykład ASRAAM, Spear czy Meteor.
Zakup F-35 jest bardzo ważnym momentem, można powiedzieć, że w historii nie tylko polskiego lotnictwa, ale polskich sił zbrojnych i w zasadzie całej Europy Środkowej. Polska staje się pierwszym państwem, które należało kiedyś do Układu Warszawskiego, które kupuje samolot piątej generacji. F-35, jak myślę, zastąpią zarówno samoloty MiG-29, jak i Su-22, które nie spełniają już wymagań współczesnego pola walki i ich znaczenie w ramach systemu obrony jest niewielkie, symboliczne. Te nowe samoloty będą stanowiły zupełnie nowy element, nowy poziom, jeśli chodzi o możliwości sił powietrznych, ale trzeba powiedzieć, że będą też dobrze współpracować z polskimi samolotami F-16, także można powiedzieć, że w ten sposób polskie siły powietrzne dochodzą do tego nowego, dla nich już absolutnie natowskiego standardu, jeśli chodzi o samoloty bojowe.